Dzień dobry. Nazywam się Aleksander Charecki i czasami prowadzę audycje na temat zdrowia, szczęścia, miłości i rozpracowek, które udoskonaliłem i prowadzę w Akademii w Polsce, na Dominikanie, w Rosji. Mam duże szczęście i zajęcie z tym, że rozpracowuję różne metody uzdrowienia i wiele ludzi myśli, że pigułka, leki, zioła dają wszystko. Kiedy ja rozpoczynał działalność, przeszkolił się uzdrawiać rękami i energiami i wiele różnymi takimi rzeczami, ziołami, myślał, że to już wszystko. Nic nie potrzebne więcej. Później zdecydował, że to wszystko to za mało. I teraz ja chciałbym wam powiedzieć czarownicze słowa, bez których prawie każde uzdrowienie nie ma możliwości uzdrowić człowieka. Sprawa w tym, że ludzie myślą w swoim życiu, że wszystko, co dzieje się, dobre czy złego, tak jest, tak zostanie, ale to taki ciężar, to, który jest na plecach i jego człowiek nosi cały czas. Trzeba od tego pozbawić się, od tych problem, które nasilają, które dają codziennie tylko mnóstwo problem. Człowiek załamany, człowiek smutny, nieszczęśliwy i myśli, że tak powinno być, tak już jest i tak będzie. Nie. Trzeba rozpoczynać od siebie i przypomnieć bardzo poważne słowa, które człowiek, даже jak chodzi do kościoła, cały czas mówić, że trzeba umieć przebaczyć i prosić przebaczenia. To złote słowa, które człowiek robi automatycznie, ale nie od serca, nie od duszy swojej. Trzeba przepraszać. Proszę. Dziękuję. Trzeba, żeby był spokój w Twoim domu, żeby był mir, cisza. Dlatego trzeba usunąć problemy duchowe. Ja niejednokrotnie mówię o tym, że tylko miłość z tymi czarowniczymi różnymi słowami, którymi człowiek powinien wybaczyć, przeprosić i z miłością żyć cały czas. Ciężko teraz żyć. Ja teraz po rosyjsku rozmawiał na ten temat i zwrócili tam uwagę na to, że dużo ludzi jest, którym samo życie dało dużo problem i one bardzo złe. Dużo ludzi zazdrościć, nienawidzieć. I ciężko być z miłością do takich osób, które robią tobie problemy. Ale jednak trzeba darować zdrowie, szczęście, miłość innym. W moim życiu bardzo dużo było różnych problem, różnych sytuacji. Kiedyś w 2005 roku
У меня были такие финансовые проблемы, bardzo mocne. Naprawdę chciał, kurczę, przepraszam, e, naprawdę chciał pozabijać tych, kto robi mnie problemy, który zrobił mnie koszmar finansowy, kto obkradł mnie, ale później przeprosił, wybaczył i życie zmieniło się. Zmieniłeś na 100%. Я был taki smutny, я был taki załamany, a później odpuścił to wszystko i sytuacje stali zmieniаться. Dużo ludzi nie odpuszczają to, co trzymają w sobie. Это их проблемы. Проблемы не в tym, że człowiek jest nieszczęśliwy, jest chory, a w tym, że on trzyma to i nie chce usunąć tego. I on chce być zdrowym, ale nie chce wybaczyć i przeprosić. Nie chce nic zmienić w swoim życiu. Chciałby, ale nie. Ja po rosyjsku, kiedy nagrywał teraz audycję, mówił o tym, że około 30 lat temu ja był na Ukrainie. Jest tam miejscowość Truskawiec, gdzie była najlepsza woda od nerek. Rozpuszczała kamienie, rozpuszczała piasek w nerkach. Super. To za kilka dni był widoczny efekt. I co się stało? Woda ta znikła, ale w pamięci została jedna rzecz. Kiedy ja tam przyjeżdżał, to do санаториум из ляса przychodziła dzika świnia. Dzik przychodził i ja był zaskoczony tym, że mięso chodzi w miasto i nikt jego nie zabije. Dzikie mięso. I ono chodziło tam z 4 lata. Ten dzik chodził codziennie. Jego karmili i on przychodził i wychodził znowu do lasu. Ja zapytał u pracowników sanatorium, co to dzieje, jak to może być. U nas jakby tylko do miasta, jeszcze tylko obok miasta szedł ten dzika ta świnia, to od razu wzięli, zabili. No. I ta pracownica sanatorium, której ja pytałem, ona powiedziała, nie wolno tego robić. Jest zakon i całe miasto, wszystkie ludzie dbają o zakonach. Nie można łamać zakonu, nikogo zabijać, ni zwierząt, ni ludzi. To było 30 lat temu. Za ten czas zmienił się świat, zmienili się ludzie. I kiedy rozpoczęli się problemy, jakby, to z zachodu Ukrainy ludzie pojechali na wschód zabijać jeden jednego. Wcześniej w ich głowach był zakon, kiedy nie można było ruszyć даже zwierząt. Nie można dotknąć ich było. A stało tak, że bez problem, z chęcią ludzie jechali, a ich zabijali. Oni zabijali. Ja powiem, że zdrowie, szczęście, miłość to rzeczy, które dali nam od urodzenia z mlekiem naszej matki. I co dzieje?
Później programuють na różne takie rzeczy, kiedy człowiek przestaje dbać o zakonach natury i on później ma problemy. Wszystkie, kto marzyć o tym, żeby ktoś zmarł, oni programuють siebie na energię martwą. I to już po nim. Także ja bardzo prosiłby was wszystkich dbać o sobie, przepraszać, wybaczać. Kiedy ja spotkał się jeden raz z szamanem jednym tam w Rosji, i ja zapytał u niego, jakie zioła, które ty używasz, jakie rzeczy, które ty dajesz ludziom, działają najwięcej. Takie pytanie dają mnie cały czas. Co w twojej metodzie najlepsze, najmocniejsze, to, co naprawdę działa mocno, a co tylko dodatkowe. I ten szaman zaskoczył mnie. I on powiedział, wszystko, co on nie dał, to nic w porównaniu z miłością. Tylko miłość może zdrowić człowieka. Szokujące słowa byli. Ja nie myślał wcześniej o tym najmocniejszym działaniem miłości. Miłości człowieka do człowieka. Ja bardzo szczęśliwy człowiek w tym, że ja podchodzę do wszystkich z miłością. Ja bardzo szczęśliwy człowiek z tym, że teraz u mnie jest grupa moich fanów, można powiedzieć, które kolegują między sobą. Nie to, że ze mną, a między sobą. To super. Kiedy ja rozpoczynał ich szkolenie, wcześniej było troszeczkę mniej, później więcej, i przestał szkolić, ale powiedział, że trzeba, żeby wy kontaktowali z sobą, pomagali jeden jednemu. To faktycznie powstała wspólnota. Realna wspólnota. Wszystkie, kto tam dołączались, oni wprawie byli samotni. Teraz oni bardzo szczęśliwi, bo mają całą rodzinę. Niesamowite. Ja tylko czasami teraz obserwuję, jak tam kto co pisze, kto tam co działa. Nie mam mnie czasu pilnować to, bo bardzo zajęty, naprawdę, bardzo, bardzo. Od rana do wieczora pracuję. I jeżeli wy możecie wyobrazić wyniki tej pracy, przygotowawczej pracy do uzdrowienia ludzi, dla mnie jest lekiem. Niesamowita przyroda, która tu jest. Nie wiem. Ja spełniаю marzenie całego swojego życia, można powiedzieć. Ja tak myślę. Wkładаю swoją duszę w ten ośrodek, który będzie w Syberii, w Rosji. I myślę, że to, co ja chciał zrobić w swoim życiu, to, o czym ja marzył, to będzie tu spełnione.
Jeszcze raz chciałbym zaprosić, jeżeli kto chce odwiedzić. I niektórzy mówią, że to niemożliwe, wojna, wszystko. Nie ma problemu. Летают самолеты, отвираются визы. Не ma проблем. Ludzie przylecieli do mnie na Dominikaну z Polski, z Europy, to no, w kilka razy dłużej i dalej. Także tu nie ma problemu. Wojna idzie, ale ludzie żyją swoim życiem i nie ma na to wpływu. A warunki, no, można powiedzieć, nie pięciogwiazdkowe, a tylko dwugwiazdkowe na dzisiejsze. Ale warunki dla uzdrowienia bardzo będą fajne. Także ja liczę, że człowiek powinien mieć swoją rodzinę i chciałby jeszcze, jeżeli kto chce dołączyć z otwartym sercem do tej wspólnoty, zwracajcie się do tej grupy, група kursantów, szkoleńców moich. Teraz oni sami siebie szkolą, odpowiadają sami na pytania i bardzo rzadko potrzebują dzwonić do mnie. To ja jeszcze więcej szczęśliwy, że ludzie dzielą się swoimi wiedzami, praktyką i uzupełniając to, co ja im dał wcześniej. Kto chciałby coś dodawać na ten temat? U nas powinna tu być osoba, którą ja niewiele znam, ale jeden pan chciał powiedzieć o swoich metodach, których on używa dla uzdrowienia. Jest tu ktoś, podłączył się czy nie? Jestem. No to Halo? proszę. E, Widzę. Znaczy, chciałem też nawiązać do tego, co tutaj już zostało powiedziane dzisiaj, tak jak fajnie zostało to powiedziane odnośnie miłości i przebaczenia. Ja dzisiaj od rana miałem takie dyskusje też z osobami, które ze mną gdzieś się spotykają i rozmawiają. I często jest Może pan tak, przedstawi siebie. dobra, ja nazywam się Dominik Węgorek. Generalnie od, można powiedzieć, kilku lat zajmuję się fotobiomodulacją. Sam generalnie na samym początku, jak natrafiłem na inne metody niż te, które są standardowo znane, gdzieś tam prowadziłem firmę medyczną, normalną w Polsce, 2 sklepy medyczne, ortopedzi, neurolodzy i generalnie ważyłem przez lata no, 126-130 kg, więc będąc w pędzie generalnie nie dostrzegałem pewnych momentów, które są. No i u mnie się zaczęła tak przygoda 13 lat temu, kiedy w pewnym momencie, kiedy miałem zapalenie węzłów chłonnych, leżąc sobie i nie odbierając telefonów, bo nie miałem siły, żeby ich odbierać, wtedy prowadziłem jedną firmę, jeszcze 2 firmy, jeszcze pracowałem na etacie, 16 godzin dziennie w Warszawie, więc generalnie człowiek cały czas był w pędzie. W tym pędzie nie dostrzegał tak naprawdę, że w ogóle jest na autopilocie. Historia się zaczęła od tego, że leżąc 6 tygodni z zapaleniem węzłów chłonnych, leżałem sobie i zastanawiałem się, ile mam życia w życiu. Tak się w ogóle od tego zaczęło. Bo nie znalazłem sposobu żadnego, który mi zafundowała gdzieś tam standardowa medycyna akademicka, ale za to moja teściowa powiedziała, weź sobie przyłóż liście kapusty na szyję. I sobie przyłożyłem te liście kapusty i generalnie leżąc z tymi liśćmi kapusty zaczęło się poprawiać, ale stwierdziłem, że chcę coś zmienić. Chcę coś zmienić, robić coś zupełnie innego.
I tak 13 lat temu trafiłem na metodę fototerapii. Dzisiaj jakby nie będę o niej opowiadał, bo to za dużo by trzeba było opowiadać, ale coś, co generalnie nie wprowadza do organizmu żadnej substancji, jedynie co ma za zadanie przywrócić równowagę energetyczną na poziomie komórkowym, trochę jak akupunktura bez igieł. Tak to mi było przedstawione z tego względu, że punkty się wykorzystuje tak jak w akupunkturze, więc ja popatrzyłem na to, mówię, co ja będę na to patrzył, sprawdzę to. Efekt był taki mojego sprawdzania mojego testowania, że używając tego dziwnym trafem, bo teraz też w dzisiejszych czasach nie możemy dużo mówić o tej technologii, bo nam zaczęło pewna organizacja, która dba o nasze zdrowie międzynarodowe, ogranicza słownictwo, gdy chodzi o to. Zacząłem doświadczać takiego etapu, że nagle zacząłem mieć więcej energii, wysypiać się, nagle pocić się, pić wody, jakbym był ciągle na kacu 6 litrów dziennie. No i po 3 miesiącach miałem 26 kg mniej i po tym zjawisku minęły jeszcze jakiś miesiąc. Moja mama do mnie dzwoni i się pyta, jak twoja alergia? Bo ja miałem alergię od 8 roku życia i astmę lekką. I ja mówię, ja nie mam alergii. Ja zawsze miałem tylko maj, czerwiec, największy taki deficyt, kiedy mi po prostu zatykało wszystko. A z racji tego, że źle się czułem po tych środkach, które się przyjmuje na te rzeczy, bo byłem po prostu nieprzytomny i śpiący i zmęczony, no to też tego nie chciałem brać, bo było to dla mnie strasznie uciążliwe. Ja nie mogłem w ogóle wsiąść do samochodu, ale też nie mogłem funkcjonować, więc robiłem sobie po prostu wolne w miarę możliwości, żeby nie wychodzić na dwór. No ale jak mi to minęło, to stwierdziłem, że okej, jeżeli przez przypadek, przez coś takiego można doświadczyć czegoś takiego i nagle odzyskać energię do życia i chęć w ogóle do życia, bo nie wiem, czy ktoś tutaj jest z osób, które prowadziły przez lata kilka firm, gdzie w tych firmach też ciągle były opóźnienia, bo jak się prowadzi firmy na przykład z Narodowym Funduszem, to często faktury są płacone po 8-9 miesiącach, więc no, to niekoniecznie te pieniądze dają płynność, to się tylko tak wydaje, jak do tego plus oczywiście pacjenci prywatni i inne rzeczy. No i efekt taki był, że zacząłem się tym interesować. Zacząłem się interesować, co jest dalej możliwe. Co jest dalej możliwe, jak dalej można iść z tematem i co to jest w ogóle nasze biopole i nasze ciało. No bo tak jak dzisiaj było powiedziane o miłości troszeczkę, co mi się bardzo podoba, bo z racji tego, że ja dzisiaj miałem też przemyślenia na temat przebaczenia, bo często mówimy z takiego poziomu logiki, a przebaczyłem, ale czy tak naprawdę ty wewnętrznie przebaczyłeś przede wszystkim sobie, no bo to nie chodzi. To, co te zjawiska ja obserwuję z racji tego, że jestem dobrym obserwatorem, my często się zdarza tak, że my tak przebaczamy na zasadzie, dobra, wybaczam ci, ale tak naprawdę, czy to jest takie uznanie tego, co do nas przyszło i uznanie tego, że to też jest część nas, bo ja jak patrzę na to z takiej perspektywy, że wszystko, co nas spotyka, generalnie nas spotyka po coś, żebyśmy mogli tego doświadczyć i odebrać z tego lekcję, która jest tak naprawdę ukazaniem w ciele tego, co nie jest w nas po prostu umiłowane czy ukochane. I tak się rodzą konflikty. Każdy konflikt, który jest zepchnięty, czy to noszony na plecach, później w kręgosłupach to widać, czy generalnie gdzieś tam złość zakodowana, to później tak naprawdę odzwierciedla się w naszym, można powiedzieć, ciele fizycznym przez tak naprawdę problem z tym organem, albo problem tak naprawdę, żeby iść dalej. Bo dlaczego? Bo po prostu przykryliśmy sobie kamienie i te kamienie sobie dźwigamy przez lata, no i w pewnym momencie już trzeba odebrać tą lekcję, no i jakby nie patrzeć, jesteśmy wszyscy połączeni na tej planecie i mamy różne zjawiska, ale tak naprawdę one dotykają cały czas tematu relacji z samym sobą i miłości do samego siebie, bo to ma nam przypomnieć, że tak naprawdę jesteśmy czymś więcej niż tylko powłoką. Jesteśmy tą istotą świetlistą, która ma też właśnie tego ducha, która jest połączona z tą naturą i w momencie, kiedy tak naprawdę eliminujemy te konflikty, używając różnych metod, bo tak jak dzisiaj ja się z tym zgodzę, że tak naprawdę ta miłość, czy właśnie to wybaczenie to jest ta największa energia, kiedy człowiek sobie to rozświetli, ale też uważam, że czasami potrzebujemy czegoś, żeby wrócić do tej bazy energetycznej, bo jeżeli my jesteśmy w deficycie energetycznym i widzimy tylko z poziomu jednego przekonania, które mamy gdzieś tam zakorzenione, czasami powtarzane,
jak mantra przez lata, przez różne osoby, które spotkaliśmy i wgrane i nie dostrzegamy tego, że w polu naszym po prostu jest pewien kod, który działa dla nas destrukcyjnie, no to spotyka nas taka sytuacja, która nas po prostu w pewnym momencie zatrzymuje i wtedy już nie ma furtki wyjścia z tyłu, awaryjne drzwi, tylko już jesteśmy przy ścianie, która jest zamurowana i mamy po prostu otworzyć oczy i po prostu to ukochać i się z tym zmierzyć. I często to się objawia w świecie takim, w ciele fizycznym, problemem, który nam się pojawia. I teraz w momencie, kiedy zaczniemy nabierać innej perspektywy, inaczej patrzeć, robiąc sobie tą przestrzeń i przede wszystkim właśnie zaczynając od siebie, bo ja uważam, że to przebaczenie i wybaczanie tak naprawdę dotyka zawsze i dotyczy nas. Nas jako istot, bo wszystko, co do nas przychodzi, jest też częścią nas i jest odzwierciedleniem tego, co jest w naszym środku. Więc przenoszenie i dźwiganie uraz, czy nieukochanych konfliktów, czy czegoś takiego, że ktoś kiedyś mi coś zrobił, czy powiedział, jest tak naprawdę największym obciążeniem właśnie, żeby wrócić do siebie, ale warto tak naprawdę wtedy chociażby otworzyć się i zobaczyć inną perspektywę i zadać sobie pytanie nawet samemu sobie, jak coś mnie to spotyka i czuję to, że to tutaj mnie spotyka, bo to czuć w ciało pokazuje, ono jest diagnostą dobrym, i zadać pytanie, co mi chcesz pokazać, po prostu co mi chcesz pokazać, co mi chcesz powiedzieć, co mam tak naprawdę dzięki temu właśnie odebrać. Bo jakbyśmy spojrzeli ze strony takiej, jak funkcjonuje to wszystko, bynajmniej ja powiem z własnej perspektywy, jak ja to obserwuję, bo lubię obserwować naturę, przyrodę i obserwować życie i korelacje i zależności i jak to wibruje sobie tam w polu naturalnie, że często ta odpowiedź jest, ale w momencie, kiedy my jesteśmy skrajnie w konflikcie, to nasze komórki są zestresowane. One są takie. Przyjęta postawa jest atak, 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 więc nie ma nawet mowy o jakiejkolwiek racjonalnej dyskusji z kimkolwiek. I teraz, dopóki my nie damy możliwości, żeby to ciało złapało ten oddech, żeby się rozluźniło, żeby ta woda przepłynęła, żeby ten prąd zaczął płynąć, to wtedy inaczej postrzegamy sytuacje, które nas spotykają. I po części zajmuję się właśnie taką technologią, która gdzieś ma usprawnić ten przepływ energetyczny na poziomie komórkowym. Zresztą to jest Małgosia, która z Kaziem generalnie mnie w ogóle poznała z wami i dzisiaj z tym spotkaniem zapoznała, bo mieli swoje doświadczenie. I uważam, że te metody i tak jak życie, i tak jak ta kula ziemska nasza, i ta matka natura, to wszystko jest z nami połączone. I my jesteśmy połączeni z tym samym. Więc tak naprawdę najlepsze rozwiązania są zawsze te, które dążą do tego, do można powiedzieć jedności, bo tak naprawdę jako ludzie, jako istoty, każdy z nas może mieć inne poglądy i może inaczej patrzeć na pewne perspektywy. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale to nie powinno nam przeszkadzać tak naprawdę razem funkcjonować i tak jak te nici DNA przeplata się w tym tańcu energii, a nie podcinać czy plątać, żeby później tworzyć bardzo długotrwałe różnego typu splątania, nawet energetyczne, które są powielane pokoleniowo i później są obciążeniami, bo do mnie dotarło w pewnym czasie, że jeżeli ja nie zadbam o siebie, nie zajmę się sobą, to jak będę w stanie tak naprawdę pokazać drogę chociażby moim dzieciakom, które też od 12 lat nie były niestety w żadnej przychodni. Po 9 latach miałem taki telefon i pytali mnie się, dlaczego nie przychodzę do przychodni. Ja mówię, bo dzieci nie chorują. Bo jeżeli chorują, to się wypocą i na drugi dzień jest ok. I to było dla mnie ciekawe, jakby w tym podążaniu. No ale oczywiście oprócz tych metod, jakby standardowo spacery po lesie, które dają chociażby w tym dzisiaj i od kilku dni i od paru, tak naprawdę już 2 czy 3 miesięcy jest codziennie ze spaceru przynoszona pokrzywa i po prostu ja lubię na zimno zalewać pokrzywę, u mnie połowa domowników lubi na ciepło ją zalewać. Obie formy dla mnie są fajne i po prostu sobie to zmieniam i uważam, że jest to też pewna forma, gdzie możemy dbać na bieżąco o naturalną alkalizację tego naszego ciała. No i metod jest różnych. No. Ja też się uczę. Ja cały czas mówię, każdy mi mówi, ty to już jesteś ekspertem, a ja zawsze powtarzam, ja mówię, słuchaj, ja cały czas jestem otwarty i się uczę, bo uważam, że życie powinno być fascynacją dziecka, żebyśmy cały czas się otwierali i cały czas w radości przeszli przez to życie, bo tej radości, tej fascynacji jest tak naprawdę też ta miłość, bo nie wiem, czy ja się za bardzo nie rozgadałem, ale to mi powiedzcie, bo ja obserwuję te życie,
ale widać często po naszych twarzach. Widać po naszej twarzy, po naszych oczach, jak spotykamy kogoś, nieważne ile ma lat, ale spotykamy, to widzimy albo promienieje na twarzy i możemy powiedzieć, to jest szczęśliwy człowiek. Bo tak naprawdę właśnie ta energetyka, można powiedzieć nasza aura, niektórzy ją tak nazywają, to tak naprawdę ta energetyka też świadczy o tym, czy mamy równowagę, czy gdzieś jest po prostu konflikt i w zależności na jakiej płaszczyźnie coś jest nieukochane, no to w momencie, kiedy się to u kogoś ukierunkuje, żeby sam to dostrzegł, to nagle rozświetla mu się coś i zdobywa dzięki temu, poszerza swoją świadomość na temat tego zjawiska i zmieniając stosunek do tego zjawiska, odwracamy koleje po prostu rzeczy, które mogłyby nas spotkać albo nas spotkały po to, żebyśmy mogli tak naprawdę właśnie doświadczyć mądrości, które płyną tak naprawdę z tego naszego pięknego tutaj żywota. O, może tyle pokrótce dzisiaj. Bardzo dziękuję i mm, powiem, że tak krótko i dobrze, że ty uzupełnił to, co ja mówił. Metody, które ty proponujesz, ja powiedziałbym, dla niektórych, jak ja mówił dzisiaj i wcześniej, wystarczy даже jednego słowa i człowiek może być zdrowym, jeżeli na to jest wola z góry. Także użyć, czy to uzdrowienie kolером, czy to wódką, czy to ziołami, czy używać mocne kompleksowe metody, to już decyzja человека, decyzja tych sił, za którymi człowiek stoi, za którymi stoją siły wyższe, które dali te problemy i pilnują człowieku albo zdrowie, albo problemy życiowe. Wy powinni zrozumieć, ніхто не може оздоровити нікого, тільки ви самі. Тільки ви самі. А якими методами? То знову залежить. Kiedy człowiek ma mały problem duchowy, mało zrobił z czegoś, nie wiadomo jak, to i on może uzdrowić się. Czym więcej człowiek ciągnie, nie rozumie, że te problemy dali dla zrozumienia, a nie dla tego, żeby męczyć się. Trzeba tylko zrozumieć. Я тyle ludziom mówię o tym, nie dopierają, nie dochodzi do nich. Patrzysz, chodzi chory. Tu też mężczyzna jest ciśnienie 220. To już na badanie, to już na badanie, na ty, miesiącami na badanie. Co tam badać? Jest problem. Trzeba usuwać ten problem, a nie badać. Co z tych badań? А мысли даже уздоровятся? Зero. Люди бы хотели, чтобы их сбодали, лег, пігулку і був здоровий. Не буває так. Як ви зрозуміли, в медицині нема пігулок на здоров'я. Не існує. Є пігулки о знічуленню, о замиканні очі на проблеми. А проблема всередку вас. Як і ви отложите своє серце, як ви усунете проблеми духові, як ви бачите, przeprosicie, powiedzicie czarownicze słowy miłości w różnych wariantach, to wszystko zmieni się. Nie wszystko w życiu, to co dzieje się złego, jakby wy myślicie, to jest źle.
Ja powiem jeszcze kilka zdań ze swojego życia. Ja wiele nie rozumiał tych rzeczy, które dzieją ze mną, dzieją no, z innymi. Я myślał, że Бог дожидає mnie там якіkolwiek проблеми, Бог дає мені якіkolwiek такі проблеми життєві і в ogóle на моєму przykładzie. Ja tylko teraz rozumiem, że to wszystko, даже nie 1% to problem nie było niekiedy. To wszystko było tylko szkolenie. To było uprzedzenie tego, co może być, żeby tego nie stało. Tego złego nie było. I to, co teraz ja w Rosji, jeżeli ja przeanalizowałby i ja tak robię swoje życie i przeanalizował te marzenia moje o tym, co ja chciałby, to wszystkie marzenia teraz tylko spełniające. Tylko teraz spełniające. To, co ja zrobił, to inni pomyśleliby, to już góra tego, co człowiek może tylko marzyć. Nie. Tylko teraz rozpoczynaється życie. Tylko teraz rozpoczynaється to, co jest przeznaczone. Jest warunki, przy których można zrealizować to, te wiedzy, które ja teraz mam. A wcześniej tylko było szkolenie. Jak wy szkolitесь u mnie, to ja szkoliłся od samego życia. Kiedy u mnie byli jakby problemy, to moja żona była więcej zdenerwowana i załamana, można powiedzieć. I ja jej mówił często, nie bierz to w głowę. Żadne problemy nie jest problemami, покуль wy ich trzymacie w tej głowie. Moje wam mówienie, można powiedzieć, jak to. Wyrzućcie to z głowy. Wybaczcie, przeproście i będzie szczęście w waszym domu. Nie istnieje ni jednej problemy, której nie można zmienić. И те проблемы, о которых вы мыслите, что они тоже зникнуть, ежели в вашем сердце, в душе będzie miłość. Miłość to broń atomowa. Реально. На poziomie energii najmocniejsze za wszystko. Jest chętnych to na rozmowę jakąkolwiek, co chcą powiedzieć, czy nie? No, jak nie ma łapek do góry, to dzisiaj skończymy. Bardzo ja zadowolony jeszcze tym, że dzisiaj widzę mniej moich ukochanych kobiet w okularach. Nie wiem, czy oni poprawili wzrok, czy nie,
ale tak miło was widzieć bez okularów. U mnie тут w Rosji jest bardzo duży problem znaleźć pracowników. Okulary to już nic w porównaniu z tym, że wszystkie palać. Tyle kobiet palących i mężczyzn, to szokujące. Ja nigdzie nie widział, żeby tak palili jak najwięcej даже kobiety, czy mężczyzny. Spotkać niepalących ludzi to bardzo ciężki temat. Ja nie myślę, że to szczęście mają w tym paleniu. One mają kłopot. Jeżeli człowiek z umysłem używa trucizny, to dla mnie to ludzie samozabójcy. Или им не mówisz, nie dopiero, nie dochodzi. Coś jeszcze Elżbieta chce powiedzieć? Proszę. Dobry wieczór. My tutaj jako dwie przyjaciółki chcemy zabrać głos. To, o czym ja mówię. Wy Tak, z koleżeństwem kolegowali i teraz już przyjeżdżacie jedna do jednej i to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. tak, panie Aleksandrze, my się spóźniłyśmy, przepraszamy, nie słyszałyśmy początku wykładu, ale odsłuchamy tego na No, YouTubie. pili wódku, wiadoma sprawa. No. Nie, sprawy zdrowotne, cały czas aktualne, ale możliwe, że ten temat był już poruszany. Niemniej jednak dwa słowa odnośnie tego, że był zjazd. Halinka z naszej grupy zaprosiła nas na integrację i może Elżbieta dwa słowa powie. Dzień dobry. Zebrało nas się kilka osób. Bardzo, bardzo cieszymy się naprawdę i zaszczycił nas pan Aleksander junior z Saszą. Także bardzo dziękujemy za przyjazd, że chciał spotkać się z nami. Także bardzo ciekawe spotkanie. Mimo że spotykamy się tylko praktycznie na czacie, ale tak żeśmy się zaprzyjaźnili, że przy tym spotkaniu to żadne skrępowania. Naprawdę tak jakbyśmy się od dużo, dużo lat znali, tak jakbyśmy byli Widział wasze zdjęcia. no cieszymy się bardzo. Szkoda, że pana nie było, panie Aleksandrze. Także bardzo, bardzo, żeśmy wymieniali się doświadczeniami. Ja nawet masowałam dziewczyny, próbowałam, chociaż jestem samoukiem. Tutaj Halinka też różne wykłady, jedna coś powiedziała, druga coś powiedziała, ktoś tam naprawdę tak ciekawe było spotkanie, także myślę, że to nie pierwsze i nie ostatnie, że może w większym gronie będziemy próbować raz u jednej osoby, raz u drugiej, także pana też serdecznie zapraszamy, jakby pan mógł do nas dołączyć, także bardzo, Ja bardzo zapraszam do ciekawe. siebie też. No dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. W nawiązaniu No pani co, jeszcze można spokojnie pieszy przejść. No. pomyślimy o pielgrzymce. Za kilka miesięcy można przyjść. No. Z pewnością. Wiosny wyszedł, k zimie przyszedł. No. Chcę tylko powiedzieć do wypowiedzi Elżbiety, że rzeczywiście jadąc tam nie znaliśmy się, natomiast przywitanie było tak przyjacielskie, że już po pierwszych chwilach okazało się, że jesteśmy w gronie wielkich przyjaciół i to dzięki panu, panie Aleksandrze, bo pan nas zjednoczył. Pan stworzył warunki do tego, że ta energia cały czas płynie i przyciąga inne osoby. Spędziliśmy czas, żeby siebie poznać, zwiedzać, ale też wymieniać doświadczenia i uczyć się
Każda chwila była wykorzystana, różne metody, i pana, i nasze, i zioła, i naleweczki, i wszystko, co najlepsze służyło nam, aż się nie chciało wyjeżdżać. I to nie tylko nasze zdanie, ale również ludzi, którzy wyjeżdżali, a żegnaliśmy się ze łzami w oczach. Więc Mnie teraz razem powiedzieli, że jest bardzo prosta droga do mnie тут. Do Беларуси можно спокойно без визы. Trzeba отложить визу до России. Przyjechać autobusem bardzo prosto z Warszawy do Mińska, a z Mińska bezpośrednio samolot do mnie. Także pomyślimy, bardzo, pomyślimy. bardzo prosto można dolecieć i tam 3 godziny tylko i już z Mińska nie trzeba jedno połączenie. 3 godziny samolotem? Tak. Mhm, mhm. No, Pomyślimy, tak. na pewno. Także bardzo Na prosto, pewno. nie tak dużo przyjechać tam autobusem na przykład do Mińska z Warszawy idzie. Z Warszawy, даже z Wrocławia, tam z wielu miast idzie do Mińska autobusy i z Mińska samolot bezpośredni. Wspaniale. Natomiast żegnając się, podjęłyśmy wyzwanie, żeby w październiku się spotkać i zapraszamy na Podlasie. O, i będzie się działo, bo już mamy głowy pełne pomysłów, więc kto Super, super. tak, kto ma życzenie, kto znajdzie czas, to w październiku mamy nadzieję, że się spotkamy. Przyjadą ludzie z Niemiec, na pewno tu z Polski, ale może ktoś i z zagranicy znajdzie czas, żeby pobyć z nami, poznać nasze wspaniałe dziewicze tereny, poznać nasz region, no i zaprzyjaźnić się. Dziękujemy jeszcze raz dla Halinki i jej męża Stanisława, którzy wyłożyli serce na dłoń i gościli nas tak jak najlepszych przyjaciół i czuliśmy się, jakbyśmy byli u swojej mamy. Maksyma dotycząca tego, że jeśli witaminę M dodaje się do pożywienia, do kontaktów międzyludzkich, to są najwspanialsze relacje. Każdy był ważny, każdy był zauważony, każdy był szczęśliwy. Ten czas trzech dni to nam przeleciał jak 3 godziny dosłownie. Także jeszcze raz dziękujemy. I to dzięki panu, panie Aleksandrze. Wiem. Czujemy się zaszczyceni. Ja teraz, jeżeli to uda mnie pokazać wam. Widzicie? Tak, widzimy. To gość, który przychodzi do mnie jak piesek codziennie. Lisek. Tak. Zwierzęta i małe dzieci czują intuicyjnie dobroć człowieka i dlatego się zbliżają. No. Wiewiórki, lisy, sarny przychodzą jak w domu. No. Super тут przyroda. Także dużo jeszcze pracy, bardzo dużo na kilka lat, żeby uruchomić wszystko i odremontować, ale za parę miesięcy można będzie powoli. Tak samo my robili w Свободицach. Ja bardzo pamiętam początek, jak my remontowali, do mnie przyjeżdżali z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi, z Polski osoby i żeby dojść do sauny, trzeba było iść po doskach. Teraz to wszystko fajnie wygląda.
wcześniej też szedł remont i takie czasy byli szczęśliwe i ludzie, którzy przyjeżdżali, nieważne co, w jakich warunkach to było jakby bytowych, a warunki uzdrowienia byli super i na dzień dzisiejszy też. Jest. No, za parę tygodni ja wam zrobię zdjęcie i pokażę, co my zrobili, co u nas jest. Na dzisiaj jeszcze dużo pracy, żeby uporządkować to, co już zrobione. Bardzo duży teren, aż 14 hektar. Możecie wyobrazić, ile pracy tylko nad jednym terenem. Jeszcze budynków. Sanatorium był przeznaczony gdzieś na 200 osób wcześniej. I 8 lat on był faktycznie bez ochrony. Także dużo pracy już zrobione i z każdym dniem widoczny rezultat. Naprawdę bardzo zadowolony. Zapraszam, jeżeli kto chce przyjechać. No co, jest jakieś jeszcze pytania, czy jakie rozmowy? Proszę, Mirosława. No, dzień dobry albo dobry wieczór wszystkim. Dziękujemy za zaproszenie. Pana inspiracja po prostu, żeby kontynuować zajmowanie się zdrowiem w naturalny sposób, po prostu popchnęła nas do tego, że robimy to sami, robimy to wspólnie. Dziękujemy za zaproszenie do Pana. Na pewno jak się spotkamy w październiku, a myślę, że się spotkamy, będziemy planować spotkanie do Pana. To ja już wiem. Dobrze. To ja już wiem, że będziemy spotkanie planować do Pana. Także Zapraszam. na pewno spotkamy się. Dziękujemy za zaproszenie, za wszystko i za... Pan jest naszą czerwoną nitką, powiem tak, Super, za którą idziemy, za którą idziemy. super. No. Dobrze, dziękuję wszystkim, przepraszam, wybaczam i wam życzę tylko miłości, zdrowia, szczęścia. Zapomniajcie o swoich problemach. Wszystko będzie dobrze. Naprawdę. Ja widzę teraz bardzo dużo jasnych oczy tych, kto był kilka lat temu obecny przy tych początku szkolenia, byli samotni. I teraz, jak wy połączyliście razem w tą grupę, ja widzę, jakie wy szczęśliwe. Dużo ludzi dbają o zwierzętach, trzymają ich w domach. A połączenie ludzi z ludźmi teraz bardzo rzadko spotykane. Trzymajcie, kolegujcie, dbajcie jeden o jednym. I wtedy wy będziecie dbać o sobie. Wy даже nie możecie wyobrazić, na ile jest szczęśliwy, że wy szczęśliwy. Do widzenia. Do następnego spotkania.